Wychowaliśmy się w pokoleniu, w którym wielu z nas miało kompleks Polski. Memowaliśmy z niej i śmialiśmy się, że Janusze, że Grażyny i że Niemcy to mają lepiej. Ale kiedy tak dużo podróżowałem przez ostatnie lata, nabrałem innej perspektywy. I zdałem sobie sprawę z tego, że to, z czego kiedyś się śmialiśmy, dzisiaj jest już nieaktualne. Dlatego w tym odcinku chcę zobaczyć, jaka Polska jest naprawdę. Wszyscy razem to jest siła, to jest moc i my to zrobimy. I w tym celu wyruszymy w podróż po naszym kraju, tak jakbyśmy poznawali go po raz pierwszy. Ja zawsze chciałem udowodnić, że nie jesteśmy gorsi. Zobaczymy góry, morze, Mazury, ale też to, co mniej znane. I porozmawiamy z tymi, którzy nasz kraj kształtują i kształtowali. Za mało jednak jest tego patriotyzmu. Moim pierwszym rozmówcą jest pan Jakub Tomasz Nowakowski, który jest jednym z ostatnich żyjących uczestników Powstania Warszawskiego. Na wojenkę poszli chłopcy, same co najtęższe zuchy. Dzisiaj, mający ponad 100 lat, pan Jakub kiedyś ryzykował życiem za to, żebyśmy my w ogóle mogli nazywać się Polakami. No bo kiedy patrzy pan na Polskę w 2026 roku, to czy jest pan dumny? Powiem, zachwycony jestem Polską, naprawdę. Tak się wspaniale odbudowała. Warszawa miała być starta z powierzchni ziemi. Ludzie odbudowali i teraz Warszawa jest o wiele piękniejsza. Poczekajcie, bo tacy goście potrzebują specjalnej ścieżki dźwiękowej. Dlatego jestem z Marcinem Pawbicem i razem, Marcina rękoma, stworzymy najbardziej polską ścieżkę dźwiękową. Pawbic, czyli Marcin Pawłowski, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych producentów muzycznych w Polsce. Jak nagrałem moją pierwszą płytę, to był 2014 rok i się okazało, że ona będzie złota, a nikt w to nie wierzył. Od lat łączy hip-hop z brzmieniami klasycznymi, tworząc swój niepowtarzalny styl. Wydaje mi się, że musi to być melodia, którą zna każdy Polak. Moim pomysłem jest wzięcie na warsztat kompozycji Fryderyka Chopina, jednej z najbardziej znanych, ale leci ona tak. No, że bronili swojej niepodległości. Napaść Niemiec była straszna z tego względu, że oni mieli ogromną przewagę. Więc trochę mi smutno, że nie wszyscy widzą ten sukces Polski. Za mało jednak jest tego patriotyzmu, prawda? Zwłaszcza wśród młodzieży. Co wspaniały był nasz tryumf, bo myśmy odzyskali wszystko to, co Niemcy nam zabierali w ciągu tysiąclecia historii. Wojna się skończyła, ale my wciąż nie mogliśmy rozprostować skrzydeł. Nowa partia stanie się rozumem, honorem i sumieniem Polski Ludowej. Nastały lata PRL-u, podczas których dystans między nami a krajami Zachodu ciągle się powiększał. To wtedy krajobraz Polski stał się szary i brutalistyczny, aż w końcu przeskoczyliśmy. Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. I wtedy zaczęliśmy budować naszą tożsamość na nowo. Ale wiadomo, na początku nie było łatwo. Mój kraj wyszedł z klatki, teraz się mota. I o tym, jak to było w latach 90., powspominałem z chłopakami z WK, którzy dziś tworzą potężny biznes, który mocno stawia na polskość. Zrób dobrze Polsce. Panowie znają się od dawna i poznali się tu, na warszawskiej Ochocie. Co byście, jakbyście takie boisko zobaczyli wtedy za mało lata? Takie bojo? Bym się popłakał ze szczęścia. Bym zaczął płakać może byśmy nie przyszli właśnie, bo za dobrze. kolana przecież se zepsułeś na betonowych bojach. Na tym, a nie na tym, nie? Tartan to w ogóle była jakaś wizja nieosiągalna, że to nie jest dla Polaka. Pozamykane, musiałeś się umawiać gdzieś tam w budce specjalnie na jeźdni wcześniej, żeby ci na jakąś godzinę wpisał, a nie tak, że sobie wchodziłeś z ulicy w ogóle No na coś też, takiego, jak nie? już się dostałeś na tak, jak ten się pierwszy beton, Orlik to podał dobrze. u nas, to też była misja, żeby na nim zagrać. To nie jest No, tak, że to prawda. każdy mógł sobie na niego wejść i tak pograć od ręki, nie? Zwróć uwagę na tą fotowoltaikę w ogóle. Ale nie tylko, tam jest jeszcze wiatraki są na Nie, no. energię wietrzną. A wiecie co jest najlepsze w tym wszystkim? Że my nie jesteśmy tacy starzy. Wiesz o co chodzi i zobacz jaka zmiana zaszła, nie? Mamy Jako tu bram- kawałek dalej takie boisko do piłki nożnej, które nazywaliśmy Wembley i ono ciągle trochę istnieje. To jest Wembley. Ale tu nie było tej trawki, tylko był właśnie ten taki A, całe takie było. żwir z kamieniem. To jest jeszcze kawałek boiska, no. Tu jest kawałek na pewno jakiegoś kamyczka stąd. No i to był nasz ekosystem sportu, nie? W latach 90. właśnie, czyli to boisko i w sumie koniec, nic więcej nie było.
Były takie ala bambusy, które tu rosły, Robur próbuje to odtworzyć. I nabijało się jabłuszko, rosły takie jabłuszka tutaj na osiedlu i to leciało, panowie, stąd, to Robur dopierdalał do Nowickiego 5. Przysięgam, to kurwa, to szło tak. Ale no, Poszło, ty! jak to rodzice mówili, nic nie było, nie? Z kapsla musiałeś zrobić niesamowitą rzecz, nie? Czy z kamienia. Nic nie było, doceniałeś te rzeczy bardziej. Dam ten przykład, że kiedyś patrzyłeś na takiego przeciętnego Amerykanina i właśnie patrzyłeś, okej, my aspirujemy do tego. Tylko że teraz już w tych czasach jeszcze ludzie młodsi niż my już mają narzędzia, takie same przez internet, przez to, że to wszystko się wyrównało, mają takie same możliwości jak ten Amerykanin, powiedzmy. Ale właśnie z racji tego, że mamy tą historię dość niedaleką, wojna była tutaj, mamy jeszcze to pokolenia, które były bliżej wojny, obracamy się wokół pokoleń, które były bliżej PRL-u, jak roczników, co nic nie było i tu jest ta przewaga moim zdaniem, bo jak patrzysz na te społeczeństwa zachodnie, że one po prostu nie doświadczyły tego, jak to jest zostać w p***e i zaczynają kombinować i zaczynają wynajdować koło na nowo, zamiast skupić się na robocie. I teraz naszą odpowiedzialnością powinno być to, żeby zadbać o to i przedłużyć tak jakby spuściznę naszych dziadków, rodziców i tak dalej, żeby stworzyć fajne środowisko dla naszych, powiedzmy, dzieci, dla nas, jak będziemy starsi i trzymać fason, nie? Ja wiem, że do tej pory ten odcinek wygląda jak taka laurka, ale to nie jest tak, że nie widzę tego wszystkiego, co w naszym kraju nie funkcjonuje poprawnie, no bo wszyscy wiemy, jak działają urzędy czy media. Wystarczy, że włączycie sobie jakąkolwiek telewizję albo kanał informacyjny, no i będziecie bombardowani aferami. Odkąd pamiętam, w tym kraju jesteśmy dzieleni na obozy. PiS, PO, Polska A, Polska B, lewaki, prawaki. Ale to jest w każdym kraju na świecie. No bo najłatwiej jest przecież ludźmi zarządzać, jeżeli stworzymy wspólnego wroga. Jest tak dużo łatwiej niż budzić sympatię do siebie samych. A mimo wszystko w naszym kraju udało nam się osiągnąć tak ogromny skok cywilizacyjny. Jesteśmy 20. gospodarką świata i jesteśmy inspiracją dla innych krajów rozwijających się. Dlatego, skoro jest to seria Make Polska górą, to skupmy się na tym, co jest piękne. A skoro jest ona górą, to zacznijmy od gór. Dzień dobry, witamy w Sromowcach Niżnych. Tutaj zaczynamy naszą przygodę z południem Polski. To jest bardzo południe, to już jest bardzo blisko granicy ze Słowacją. Przewidziałem specjalnie pryszcza dla was na tę wspaniałą chwilę. I to będzie moja pierwsza reakcja na góry, bo przyjechaliśmy tutaj w nocy. Już widziałeś, już chodziłeś na balkon, nie? Tak, ja mam spokojny widok na 3 korony, stary. Ładnie. No przed nami dzisiaj taki aktywny dzień, to że zobaczymy. Jesteśmy w ogóle w miejscu, które należy do naszego widza. Należało wcześniej do jego pradziadka. Dom od 1948 roku. Tutaj masz 3 korony? No, w prawo spójrz. Wow. A co, bo zaczynam od spływu? Tak. Dunajcem. Tak. Z flisakami. Z flisakami. Private tour. Private tour. Flisactwo to transport wodny, czyli zajęcie, którym kiedyś zajmowali się głównie chłopi. Dziś raczej nie przewożą już towarów, tylko turystów w ramach wycieczek po jednej z najpiękniejszych górskich rzek w Polsce, czyli Dunajcu. Witamy serdecznie. Witamy. Ależ pięknie pan wygląda. Ten pan to przewodniczący komisji dyscyplinarnej, czyli taki arcyflisak. A to Wojtek. Oprócz fajnego imienia, to ogarnął też nam to wszystko na dzisiaj. Przed nami góra 3 korony, 982 metry nad poziom morza, 560 od poziomu Dunajca. 3 korony to najbardziej charakterystyczny szczyt Pienin i jeden z symboli polskich gór. Jest tak słynny, że w kolejce można stać nawet 3 godziny. Ale to jest właśnie w ogóle w tym trochę przysłowiu, że żeby coś docenić, tak by trzeba to trochę stracić. Ja nie straciłem Polski, jak podróżowałem, ale przez te 5 lat bardzo mało jej widziałem i troszeczkę musiałem za nią zatęsknić, żeby zrozumieć, jaka ona jest fajna, nie? Tu jesteśmy w podobnej sytuacji. Ja spędziłem jakieś 10 lat jako tłumacz języka francuskiego we Francji. Cały czas miałem kontakt z Polską, ale wracając na stałe tutaj pod 3 korony, doceniłem to jeszcze bardziej, że naprawdę gdzie najlepiej, jak nie tutaj żyć na spokoju. Wyjazd do pracy za granicę był domeną Polski lat 90., a prawdziwy boom nastąpił po wejściu Polski do Unii Europejskiej, kiedy w ciągu zaledwie kilku lat wyjechało na stałe ponad 2 miliony Polaków. Polacy nie zamierzają wracać do kraju. Ich zdaniem to właśnie tu, w Wielkiej Brytanii, łatwiej przeczekać kryzys
na rynku pracy. Dziś ta liczba jest zdecydowanie mniejsza, a wielu Polaków decyduje się na powrót do Polski. Więcej Polaków wraca do kraju niż emigruje, bo takie są dane, aktualne dane Głównego Urzędu Statystycznego. Ale kiedy miliony Polaków wyleciało za pracą, był jeden gość, który poleciał najdalej. Leć jak najdalej, leć! Piękny skok Małysza, fantastyczny Złoto, po medal dla nas, dla wszystkich! Pan mówił, że jak początkowo jeździliście na zawody, to spała Polska właśnie po najtańszych motelach, jedliście konserwy, no i że było jakieś takie poczucie trochę może mniejszości względem tych zachodnich krajów, nie? Które były No dobrze było przygotowane. niestety. Na pierwszy mój turniej 4 skoczni, to był chyba 94 rok, to tacy wiślańscy biznesmeni drobni się zrzucili. Nie pamiętam dokładnie, tam chyba 2,5 czy 3 tysiące marek zebrali i mogłem pojechać. No to wystarczało tam na jakieś przejazdy. Często właśnie w hotelach, no to przemycali mnie, żebym spał jako trzeci z nimi. Spaliśmy z trenerem w łóżku małżeńskim w trójkę. Adam Małysz bez wątpienia przetarł szlaki i był kolejnym przykładem tego, jak bardzo potrafimy zjednoczyć się jako naród, na przykład w kibicowaniu. Wie o tym też Konrad Bukowiecki, potężny polski kulomet. Dobrze, dobrze, dobrze! Do końca trzymaj przy szyi. Igrzyska na przykład są takim, wiesz, są takim momentem, gdzie nawet jak ktoś cię nie zna i tobie nie kibicuje na co dzień, no to kurde, to jest tak globalna impreza, że każdy, kto zasiada przed telewizorem, no to patrzy i kibicuje swojemu. Ogólnie bardzo lubię startować jakby z orzełkiem, nie? Polacy zaczęli na przykład pisać na flagach, skąd pochodzą jakieś godła. To nasze? To nasz pomysł? To nasz pomysł. Wcześniej tego nie widziałem nigdzie. Myślę, że nawet nieocenione to, co kibice zrobili dla mnie, jeśli chodzi o to podróżowanie. Jak kibice śpiewają Polska biało-czerwoni. Ogromnie dodaje to skrzydeł, ogromnie podnosi na duchu. Ja zawsze chciałem udowodnić, że nie jesteśmy gorsi, bo im się wydawało, że faktycznie, że no jak to może taki kurczę Polak przyjeżdża, nie mają technologii, z jednym trenerem czy z dwoma i naraz kurczę będzie nas tu kurczę z nami wygrywał, nie? To trzeba było sobie naprawdę wypracować taką renomę, bo dzisiaj faktycznie jesteśmy zupełnie inaczej spostrzegani i traktowani jak wcześniej. Polska się strasznie rozwinęła od myślę dobrych 20 lat albo nawet i 30. My nie doceniamy faktycznie tego, jak Polska poszła do przodu. I właśnie ten rozwój chcemy w tej serii pokazać. Ale miło też widzieć, jak potrafimy połączyć progres z tradycją. To nie jest żadna komercja z temu, jeszcze tak nie doszli do tego. To jest wyszywane przez nasze babcie. Jeszcze kilka pań zostało, które potrafią to wyżyć. Goździki, czerwone, które tylko tutaj w Pieninach występują na przykład. Tu widać na tych kamizelkach. Są takie miejsca, gdzie jest bardzo głęboko i między innymi to. Uwaga, wrzucamy spryskę do wody. O! Dzięki, Franek! Teraz się do tego wraca, żeby to wszystko nie zaginęło. Powstają zespoły góralskie, gdzie małe dzieci chodzą. Uczą się tańców ludowych. Taki zrobiliśmy progres jako kraj, taki postęp, że jak my byliśmy młodzi, to my chcieliśmy, żeby wszystko było takie jak najbardziej zachodnie, amerykańskie, wyglądać wszyscy jak najbardziej nowocześnie, a teraz, kiedy dostrzegamy, że my w tak wielu etapach jesteśmy już w ogóle wyżej i lepiej niż Zachód. Mamy się czym chwalić, rozumiemy to, bo przeszliśmy już ten etap, prawda, Zachodu, ale wracamy do swoich korzeni. I to jest właśnie piękne. Polska była brudnym, zaniedbanym, szarym, ponurym krajem. Oczywiście pięknym przyrodnicze, to wszystko było, natomiast infrastruktura była fatalna, a ponieważ wszystko było państwowe, czyli niczyje, więc ludzie to mieli gdzieś. Tego pana chyba nikomu nie musimy przedstawiać, ale przedstawię. Robert Makłowicz, podróżnik, dziennikarz i youtuber. Prawdziwa ikona. Najfajniejszy z najfajniejszych Polaków. Ja jeszcze należę do pokolenia, które wchodząc w dorosłość musiało w zasadzie zaczynać od zera, mówię o materialnych sprawach. No moją bazą była tylko edukacja i moja głowa. Pokolenie ludzi dzisiaj 20-letnich, 30-letnich jest w zupełnie innej sytuacji. Dokładnie. To jest niezwykła zmiana. Jeśli popatrzymy na kraj, każdy kraj, to on jako dzieło skończone jest witrażem, a każdy witraż składa się z mniejszych części. Tym szlachetniejszy witraż, tym piękniejszy witraż, jak ma tych gomułek, czyli owych fragmentów witraża, więcej i bardziej świecących. Kuchnia narodowa jest pewnego rodzaju skrótem myślowym, bo to jest tak naprawdę zawsze zbiór kuchni regionalnych.
A gdyby to był mój pierwszy pobyt w Polsce i nie miałbym wcześniej styczności z kuchnią polską, to jakie danie byś mi przedstawił, które jest reprezentantem polskiej kuchni? Jedno danie tylko? No, takie mamy ograniczenia w tej zabawie. Słuchaj, podałbym grzyby leśne, prawdziwki duszone w śmietanie. Uważam, że doskonałe w polskiej kuchni jest to, co z lasu płynie. Bardzo mało jest krajów, które mają aż tak leśną kuchnię. Polska nigdy nie była całkowicie jednolita. Obok większości żyją w Polsce społeczności z własną gwarą, a nawet językiem i tradycjami. Ślązacy, Kaszubi czy Górale. Na pewno będziemy chcieli ich poznać w trakcie tej serii. Wyjazd w Polskę dodaje mi wiary. Taką nową energią mnie napełnia, bo widzę rozkwit i rozwój. Wbrew temu, że opinia ogólna, sami o sobie mamy moim zdaniem niestety gorszą opinię niż w rzeczywistości ta sytuacja wygląda. Według badań wielu Polaków nadal mówiąc o swoim narodzie głównie wskazuje na cechy negatywne, takie jak narzekanie czy zawiść. I co ciekawe, według tych samych badań nasza opinia za granicą jest zupełnie odwrotna. Obywatele Europy Zachodniej mają nas za ludzi przedsiębiorczych, zaradnych, gościnnych i pracowitych, a obecnym stanem naszego kraju są absolutnie zaskoczeni. Ja pamiętam jeszcze parę lat temu, jak przyjechali, bo moja kuzynka mieszka w Holandii i przyjechali tam rodzina od jej męża, no to oni byli w szoku. Powiedzieli, że dużo lepiej jest w Polsce jak tam. I od tego czasu potem każdego roku przyjeżdżali do Polski, a wcześniej mieli bardzo duże obawy. Nie możesz tego pamiętać, ale ja jeszcze pamiętam, i to nie było tak dawno temu, kiedy jak były jakieś zdjęcia z Polski, to pokazywali furmankę i takiego chłopa w gumiakach, w walące, z takim beretem krzywo nałożonym na głowę. A teraz coraz więcej turystów zachodnich przyjeżdża do Polski, no i po prostu szczena im opada. Uderza ich przede wszystkim... My jesteśmy miłymi ludźmi w gruncie rzeczy. To prawda, nasi ziomale górale byli na przykład bardzo mili i zaprosili nas na występ zespołów ludowych, do których właśnie zmierzamy. Ej, ale stary, doceniasz czy nie doceniasz? Jak patrzysz sobie na co dzień, czy to jest takie normalne dla ciebie jak zwykły widok? Nie, akurat doceniam, bardzo lubię patrzeć na to. No. Jak podróżowaliśmy, bo Bałkany są bardzo ładne, Słowenia, bardzo ładne są też te germańskie kraje, Austria, Szwajcaria, pod kątem właśnie gór, pod kątem widoków. Ale będąc tutaj, hasając sobie tymi dróżkami, to w niczym nie ustępuje Austrii, Szwajcarii czy Słowenii, nie? No nie, w żaden sposób. A na miejscu czekał na nas nie jeden zespół, a aż 3. Wiadomo, polska gościnność. Pora na góralską imprezkę. Ale fajnie. No. Normalnie nie jeździmy w polskie góry, ale jak już jeździmy, to w taki sposób. Teraz jedziemy na jednego, a teraz jedziemy soczek pić, a soczek pije, ten długo żyje. A teraz jedziemy soczek pić. Tutaj jak się pije wódkę, mówi się do kolegi, który odbiera od ciebie ten kieliszek. Widzą cię? Ja odpowiadam, joty z nieślepy. Przepłukane, odkażone. Dajcie tą flaskę. Poszkuństwo. Łukasz, widzę cię. To cieszę się. To jeszcze nie jesteś tak pijany. A on nie jest stąd, on nie wie. Niezależnie z którego regionu Polski jesteśmy, nie da się ukryć, że alkohol zawsze był mocno zakorzeniony w naszej kulturze. Biorę sobie rano małpeczkę i idę do pracy. Pocieszający jednak jest fakt, że statystycznie od 2019 roku Polacy z roku na rok sięgają po alkohol coraz rzadziej. Szkoda, że my dzisiaj zawyżyliśmy te statystyki. Ruski mam, co podskoczę, to się go. Nogi miała krzywe, włosy miała siwe, zęba ani jednego. Żyjemy dla jajec i ciągłej boruty. Libros ekipa buja się do tej nuty. Hej, przejmujemy YouTube, robimy co chcemy, a wy macie produkty. Żyjemy dla jajec i ciągłej boruty. Libros ekipa buja się do tej nuty. Uśmiech na buzi, jak kwiatek róży, oczka miała niebieskie.
Polska jednym słowem. Tradycja. Ja myślę, że bym poszedł w tradycję. Jakub Patecki, nasz kolejny gość, to kolejna Sigma i kolejny podróżnik. I to nie byle jaki, bo zdobywca Mount Everesta. Polska góra. Uważam, że mamy fajną tradycję. Właśnie mamy bardzo dużo takich słowiańskich naleciałości, nie? Najlepsze miejsce w Polsce, ulubione? Kurde, no ja kocham Kraków. Powiedziałeś widzom, że Landskorona też, ja ci powiedziałem Landskoronę, czy nie powiedziałeś tego? Tak, ale jesteś... Aha, nie powiesz, powiem, tak? Witamy w mieście Aniołów. Landskoronie. Landskorona to niewielka miejscowość pod Krakowem, którą oczywiście znalazłem całkowicie sam i w której czas się jakby zatrzymał, co widać chociażby po starych drewnianych domach. Nie są one jedynie atrakcją turystyczną, nie są jedynie one jakimś zabytkiem, który można przyjeżdżać, podziwiać, tylko są miejscem, w którym normalnie się mieszka, sra i śpi. Pisarze, rzemieślnicy, fotografowie z całego świata zjeżdżają się tutaj, żeby szukać inspiracji. Jesteśmy tutaj też my. Mam ciekawostkę. No, dawaj. Tutaj widzimy bardzo dużo spiczastych dachów, prawda? Po co? Spytałem Łukasza. Łukasz powiedział, może ze względu na śnieg. Gówno prawda. Chodzi o to, że kiedyś powierzchnia działki była wytyczana tutaj przez powierzchnię dachu. I ludzie robili sobie bardziej spiczaste dachy, żeby mieć większą działeczkę. Polska. Kiedy jestem za granicą, to spośród wszystkich rzeczy mam wrażenie, że najbardziej po prostu tęsknię za polską mentalnością. Chciałem wskazać na ten taki spryt, na to takie bycie jedną nogą na zachodzie, drugą na wschodzie w mentalności. To takie, że jak są zamknięte okna, to znaczy drzwi, to się wejdzie oknami. I to można oczywiście interpretować czasami jako, że o, tacy Janusze biznesu i że wszystko tak zachachmęcisz. Spryt w Azji Południowo-Wschodniej się objawia czym innym, bo też mi się podoba ten pragmatyzm, że jak są 3 pasy, to oni z tego robią 7 tak naprawdę i w zasadzie to masz kilkaset samochodów w jednym miejscu i im to przyspieszy tak naprawdę ruch, a nie spowalnia. Zawsze była beka, że Polska ma jedną autostradę A4 i na tym koniec. Memy z dróg, to przecież pamiętam na tych motywatorach, to było ciągle o tych dziurach w drogach. Dokładnie. Teraz tyle przejeździliśmy Polski, jak nie kojarzę kraju, gdzieś tak dobrze jeździ, nie? Fajnie, że tak podróżuje po Polsce, co? Naprawdę mówimy to bez ani grama beki, że naprawdę jestem podekscytowany podróżowaniem po Polski, bo to jest trochę tak, jak chodzisz całe życie jedną drogą, przestajesz po jakimś czasie zauważać jej piękno, przestajesz ją dostrzegać, stajesz się znieczulony, a w tej podróży po Polsce wreszcie jeździmy po prostu nie po coś, żeby gdzieś podjechać, tylko właśnie celem jest podróżowanie samo w sobie. Prawda? Możemy z kamerką wejść? A ja muszę być w kadrze? Nie, oczywiście, że pan nie musi. Ale też byłaby wielka szkoda. To szkoda, żeby świat nie zobaczył też tak. Jaki tutaj piękny jest. My nagrywamy o Landskoronie, ponieważ my odwiedzamy najpiękniejsze miejsca w Polsce. To bez wątpienia jest uznawane za jedno z takich. Landskorona w ogóle bardzo szybko uczy człowieka życia po landskorońsku, ponieważ ja się zajmowałem między innymi obsługą planów filmowych przez bardzo długie lata, prawda? I tutaj się sprowadzając, to było tyle ciekawe, że jak człowiek próbuje wpaść tutaj takim pędem, prawda? Tutaj mail, tutaj telefon, tutaj coś trzeba załatwić, to ci ludzie tak trochę się na niego patrzą, usiądź sobie, napij się kawy, nikt tego za ciebie nie zrobi, robisz to jutro, jak nie dzisiaj, prawda? Nie miotaj się, bo nie pasujesz tutaj jako element kolejny. Ten klimat można zdecydowanie odczuć w Arka Cafe. Mieści się w odrestaurowanym ponad 100-letnim domu, a we wnętrzu znajdziemy autorską ceramikę, stare meble, a nawet galerię sztuki. Ja jak gdzieś miałem jeździć ze szkołą albo z rodzicami, jechałem, po prostu to jest kwestia podejścia, to już od razu nic nie widziałem. Pewnie oglądałem piękne miejsca, ale wtedy byłem taki, ja chcę do przedkompa, ja chcę do domu na kompa. I wiesz, i teraz tak se chodzisz, tak se ludzi zagadujesz, oglądasz. Świetnie, w ogóle jakoś tak nawet bardziej mnie dotykają takie jakieś mity czy historie, które dotyczą Polski, bo jest to jakoś tak fajnie, tak umocowane w naszej kulturze i mocniej ciekawe się je odbiera. Oj, dobra lemoniatka. Polecamy kupić tutaj aniołka, gdzieś w Landskoronie i takie pićko. A teraz witamy Was we wsi Sułoszowa. Zobaczcie, jak to wygląda spektakularnie z drona. Nie tak daleko od Landskorony znajduje się Sołuszewo. Niezwykłe miejsce. Cała wioska, która położona jest wzdłuż jednej ulicy. A tak wygląda z poziomu stópek. Nie wiem, jak chodzimy na przykład za granicę gdzieś tak z kamerą do sklepu i kupujemy pićko, to myślę, że takie, okej, to ciekawe, bo to inne, nie? A tutaj tak się czuję dziwnie. No co? Jesteśmy w Polsce i zobaczmy, co można kupić, dostać tutaj w sklepach. Wow, cool. Tak jak w Polsce. Tak. Siema? Siema i Wojtek. Siema. Mogę cię? Pewnie. Dzień dobry. Siema. Jak się mieszka w Sułoszowie? Fajnie. Fajnie? A na tej samej ulicy mieszkacie? Nie. Jak to? Przecież to jest jedna ulica. No jest jedna ulica, ale ogólnie są różne nazwy.
Czyli na przykład różne odcinki tej samej Tak, ulicy tutaj jest na przykład trwają. Olkuska, a potem jest jakaś Skarżka, coś takiego. A taki układ wynika ze średniowiecznego sposobu podziału ziemi, który zapewniał każdemu dostęp do drogi i podobną powierzchnię gruntów. Czyli nie tak jak w Lanskoronie, że sobie dachem zachachmęciłeś większą działkę. Dzięki, do widzenia. Ależ mili ci Sułoszowiania. Wszędzie nie idziemy. No. Są mega mili ludzie dla nas. A teraz czas na Maczuga Herkulesa. A tam jest zamek. A dokładnie zamek Piaskowa Skała, który powstał w XIV wieku na zlecenie Kazimierza Wielkiego w celu ochrony ważnego szlaku handlowego. W przeciwieństwie do zamku, maczuga nie powstała z rąk człowieka, tylko uformowała się w sposób naturalny na przestrzeni milionów lat. 13:28, godzina, o której wyjeżdżamy z południa Polski. Dzisiaj jedziemy na Mazury. Czyli krainy ponad 2000 jezior, lasów i ciszy. Przez wieki zmieniały się tu granice i państwa, ale natura pozostała ta sama. Dziś to jedno z tych miejsc, gdzie ludzie przyjeżdżają po prostu zwolnić. Jesteśmy w Giżycku, to są te Mazury takie dzikie, a to są te Mazury turystyczne. To jest jedna z najpopularniejszych plaż na Mazurach w Polsce, plaża miejska w Giżycku. Kurde, oglądam Jako? ciebie. Gdzie tutaj na najlepszego gofra? W Giżycku nie wiem, bo sam jestem przyjezdnym, przyjechałem dzisiaj do Giżycka na plażę, bo jak co roku przyjeżdżam, ale zapraszam do Suwałk. W Suwałkach Sękacz Suwalski, Kartacz, Kiszka. Nie no, Suwałki koniecznie, na pewno odhaczymy gdzieś na tej naszej mapie Polski. pewno. Najlepsze rarytasy. Chyba weźmiemy po prostu takiego świdra, po prostu ja takiego świdra stary jadam od 10 lat. O, dzień dobry, dziękuję. Pan stąd? Nie, Białystok. Też się wybieramy niedługo. Kupmy sobie coś w ogóle. Tak za granicą się kupuje te pierdoły, to w polski biznes też by nie mogę, no. W sensie to nie są pierdoły. To są pierdoły. To są pierdoły. To jest taki polski klasyk. Klasyczne, nie? Nie przeszkadzać, ale coś tu. Ale to jest emotka z GG, nie? To z GG. O, no i te jaki fajny kapelutek. Fajne te. Takie dupcie. O. Chcesz tak kupić taką? Taką troszkę, dzień dobry, siema. A jest mięciutka ta dupcia. Co ty gadasz? Chcemy dupcia? Chcesz dupkę? Te wszystkie memy o Januszach biznesu to tak naprawdę trochę zwierciadło naszego polskiego DNA. To my jesteśmy sprytni, pracowici, jesteśmy przedsiębiorczy, ale państwo w ogóle nam tego nie ułatwia. Świadomość na przykład przy przedsiębiorczości to jest taka podstawa, że na przykład, no nie wiem, korzystasz z wielu rzeczy na co dzień, co jest wytworem człowieka, bo ktoś miał motywację, żeby zwiększyć swoją jakość życia, zapewnić lepszy byt rodzinie, no i lecisz sobie samolotem teraz. Tak uczyć tego człowieka nie walczyć z tym kapitalizmem, tylko właśnie wykorzystywać go na naszą korzyść, nie? I korzystać z tego, że na przykład niektóre kraje nie chcą, tylko to jest wszystko ciężkie, bo jak my mamy to przeforsować, jak ten układ jest pod znakiem zapytania, który od podszewki, na przykład ten system edukacji, zacznijmy od tego, no dlaczego nie uczysz się jakościowo przedsiębiorczości? No wydaje się to łatwa zmiana. Dlaczego od 20 lat raczej zmiany nie ma, jak my się uczyliśmy w tym zakresie, nie? Zawsze to też jest. O każdej godzinie tu jest człowiek, który trenuje i zawsze I jest waszej. ich sporo. Tak, tak. No jesteśmy dumni z tej Polski, nie? Podoba nam się to, że nasza polska marka gdzieś tam pokonuje, wiesz, te zagraniczne też i że no robimy te polskie rzeczy ogólnie, nie? Moim zdaniem Polska jest górą teraz, że jest jednolita kulturowo. To jest absolutnie numer jeden jakość na tle całego świata. Wszystkie rzeczy, których nam zazdroszczą, to myślę, że sprowadzają się do tej rzeczy, bo ta jednolitość kulturowa powoduje porządek. Coś, co łatwo było można zaobserwować na zbiórce Łatwoganga i BDS-a, czyli to, że umiemy się jednoczyć, że jesteśmy dopani przez te wojny, które wspominałeś wcześniej i to jest nasza supermoc, nie? Że my teraz po latach dalej to czujemy, gdzieś tam w DNA to mamy, że jak trzeba, to się jednoczymy i myślę, że nawet wasze podwórka by się zjednoczyły, jakby, wiesz, jeszcze ktoś z bardziej daleka przyszedł obliczu i większego. robił ten problem. Uwielbiam serię z Korei. Dziękuję bardzo. Wszystko uwielbiam, nie? Ale Smacznego niestety. rodziny. Dzięki. A ty tutaj tylko, tak? Pracuję. O. I też jestem stąd. I co najfajniejsze? Do Giżycku? No. Molo chyba. Taki jest klimat wyjątkowo polski, nie? Właśnie jak staram się nawet to porównać, jak tutaj chodzę do jakichś miejsc, które widziałem, ale naprawdę pod tym kątem to jest tak bardzo polsko, nie? Tak, tak. Zdjęcie. Siema, pewnie. Siema. Hejka.
Masz takie dupcie u siebie? Co mam? Mam takie dupcie. A za ile u ciebie dupcia? Mam 15 zł. 15 zł? Kupiśmy dupcie za 20. 17 wytargowaliśmy. Siema. Elo. Co chłopaki robicie? Oglądamy sobie Giżycko, Mazury. A ty co tam robisz? A ty co? W robocie jestem. Ale kawał chłopa z ciebie, nie? Motorówki wynajmuję, chcecie? To ile ty masz? 2 metry. No, 2 metry. A ile masz lat? 16. Kiedy ty zdążyłeś tak mieć 2 metry? Stary, jak ja byłem w zerówce, co nie, to ja miałem 1,60 m. Oglądam stare twoje filmiki z Chin albo z Japonii. Z Japonii chyba, co nie? Zajebiste, tak mi się podobają, serio. Jakby byłeś z tym gościem w takiej, kurczę, to był taki klub, gdzie się tam gdzieś taka laska majtki zdejmowała, co nie? Było coś takiego, stary. Chcesz zobaczyć bez cenzury? Tak, o. Siema. Elo. U was za ile taka dupcia? Za 2 dyszki. Ale drogo. Nawet są większe. Tak. O, no panie. I też mięciutkie. Gruba. Słuchajcie, tak będą wyglądały właśnie te wakacje. Będziemy sobie jeździli po Polsce, będziemy się spotykali z wami, będziemy pisali pewnie często na Instagramie, gdzie wcześniej będziemy, może będziemy informowali w odcinkach. W każdym razie to jest dopiero preludium do tej podróży, która odbędzie się przez te wakacje. Teraz tak trochę pokazujemy po omacku, tak bez wchodzenia jeszcze w detale, kilka ciekawych rzeczy, ale pojawi się moment, gdzie będziemy wjeżdżali pewnie w każde województwo. Pokażemy najbardziej ikoniczne, najciekawsze, najbardziej dumne historie. Ale też nudne i luźne takie będą. Nudne i luźne też. Po prostu będziemy tak sobie jeździć i się z wami bujać. I fajnie jest. W tym odcinku Polskę dotykamy bardzo ogólnie, ale nie może w nim zabraknąć naszego pięknego Bałtyku. Jak się wypływa na wodę, to spokój człowieka ogarnia, bo to jest tak, wiesz czemu? Bo się kojarzy nam, jak byliśmy w brzuchu matki. Naciągnięte, ale no. Zazdrościsz wiedzę po prostu i nie możesz przyznać tego. To nie to wygląda. Ale fajnie byłoby się na to wbić na dzień czy dwa, nie? I zapływać takim cargo jakimś. Ale patrz stary, jakie mają te podczasne druty na piratach. No, właśnie na nas, no. Kontenerowiec fajny, ale my płyniemy do czegoś jeszcze fajniejszego. Do torpedowni. Torpedownia jest takim obiektem, który zbudowali Niemcy, bo torpedy trzeba było doskonalać, nie? Więc oni wystrzeliwali te torpedy. W morze je strzelali w konkretny cel, w stronę Helu. I do Helu mieli punkt obserwacyjny. No i w ten sposób sprawdzali celność. A to Marek Kamiński, legendarny polski podróżnik ekstremalny i filozof. Jako pierwszy na świecie zdobył oba bieguny Ziemi bez pomocy z zewnątrz, zapisując się tym samym w Księdze Rekordów Guinnessa. Polska flaga, która była z nami, z Jankiem Melą, na biegunie południowym 21 lat temu. Teraz powiewa znowu na Antarktydzie nad naszym obozem. O, to jest tam torpedownia właśnie. Bo nazywało się po niemiecku Hexengrand, czyli jakieś pole czarownic. Te wszystkie torpedy podwodne, które używali na Atlantyku, łodzie podwodne, to wszystko tutaj testowali. Nie da się Polski zwiedzać i o Polsce mówić bez ciągle podnoszenia wątku II wojny światowej, nie? I to też ciągle właśnie takie widoki jak ten przypominają, jaką w ogóle długą drogę przeszliśmy, że od momentu, kiedy była ta okupacja, do momentu właśnie, jak sobie spojrzymy tam kawałek dalej, no tutaj akurat nie widać, ale jak zanim tutaj weszliśmy na stateczek, jak Polska dzisiaj wygląda. No jakby się opisało podróż, jaką zrobiliśmy jako społeczeństwo, jako naród przez ostatnie 30 lat w postrzeganiu samych siebie. No to na pewno się wyrwaliśmy z tych, wiesz, z tych schematów komunizmu, z takiej zaściankowości trochę, z kompleksów. Gdzieś zobaczyliśmy, że no, potrafimy nawet więcej niż inni. I zrobiliśmy to, nie tylko pomyśleliśmy o tym, ale zrobiliśmy to i w zasadzie w każdej dziedzinie, można powiedzieć, dogoniliśmy świat i pozostaliśmy sobą. To najważniejsze. Także no, można być dumnym z tego, że jest się Polakiem, a kiedyś ludzie niekoniecznie byli dumni. Orlen już dawno nie jest tylko miejscem na tankowanie i hot doga. Nie jest może największym koncernem paliwowym świata, ale jest za to jednym z najważniejszych graczy energetycznych Europy Środkowo-Wschodniej i regularnie znajduje się w czołówce regionu pod względem przychodów. A my właśnie dopływamy na nasz diving spot. Jesteśmy na miejscu. To tutaj, tak? Dive site. Taki okręt podwodny, który dostaliśmy od Rosji, od Sowietów i został zatopiony w latach 60. Teraz jest takim atrakcją nurkową. A ty już dużo? Od dawna długa zajawka? Długo, no, zastanurkować. O kurczę. Próbowałem z tą rurką, się zawsze wodę opijałem od razu. Nie wiem, co źle robię chyba. Ale to miejsce ma więcej wspólnego z Indonezją niż samo nurkowanie. Tylko woda trochę zimniejsza.
Nie no, Indonezja, tutaj Polska górą totalnie. No to jest jak rano jak sobie biegaliśmy. Tak, ten widok. Ej, ale ogólnie fajnie. Ja nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje w Polsce. Tu jest niebiańsko. Czemu nikt o tym nie mówi w ogóle? Czemu tu jeszcze nie ma straganów i jakichś k***a, z plakatami z Kolima, k***a, jakiś, nie wiem, Parawanów tu vanów, kolek. Na co uważamy przede wszystkim? Warunki mamy zaskakująco dobre, bo nie ma fal. Żeby nie łapać nic, tak? A jak się musisz czegoś przytrzymać, to robisz nie tak, tylko robisz tak. Powoli patrzysz, jak cię trochę woda niesie, żebyś złapał tak, nie? Żeby percepcję, nie? Też Żeby, się no, nie przeciągnęło cię, żeby cię nie przeciągnęło, nie zadrapało. Bardzo na to uważajcie, proszę, dobra? To jest też jak kondon, tylko taki czarny. Tak, czarny kondon, tak się czuję. To jest człowiek kondon, no, a ty rzeczywiście była twoja. Ja też się takiego widoku do końca nie spodziewałem, ale pamiętajmy, że ten wrak leży tu już ponad 60 lat. Nic więc dziwnego, że natura się na nim zadomowiła. Wygląda to co najmniej zjawiskowo, nieprawda, panowie? Prawda? A tutaj troszeczkę się kalczyłem. To już pierwsza rana od statku. Oglądajcie do końca, czy przeżyje. Nie wiadomo, kochani. Ale nie każdy wrak trafił na dno przez katastrofę. Ten został zatopiony celowo w 1971 roku i był wykorzystywany do ćwiczeń wojskowych. No i zadziałało. Dziś jest jednym z najpopularniejszych miejsc do nurkowania nad polskim morzem. Stary, najfajniejsze przeżycie z nurkowaniem w życiu. Pierwszy raz poczułem zajawę taką zajebistą i wiesz, że wreszcie tutaj Maciek pięknie poprowadził i udało się jakoś tak dłużej od dnia podryfować, podotykać stateczek, ale my się w ogóle zachwycamy tym miejscem, nie? Ciągle jak tutaj sobie człapaliśmy. Pięknie ta plaża. Bajka, bajka. Zupełnie nietypowo dla Bałtyku pogoda zmieniła się o 180 stopni, więc wróciliśmy do portu, gdzie spotkaliśmy pana rybaka. Siadaj! Nie jest to fotel taki typowo kapitański. To jest stel 4, ale bity skórą. Siadaj, Marek. Super, wow. Tylko nie puszczajcie mi szantów, bo ja nie lubię. Już można dosyć. Ja nie jestem żeglarzem, ja jestem rybakiem, nie? Ale też żywioł, nie? Jak się wypłynie zatokę nieraz też. No powiem ci, Bałtyk jest niebezpiecznym akwenem. Dokładnie. To nie jest duża, głęboka Tak. fala, tylko krótka. Bo trzeba sztormować i może się bokiem obrócić, bo cię wdoli jak wiesz, i trzeba sztormować, nie? A już się wielu rybaków tutaj zostało, co? No, niewielu, bardzo niewielu. A ryba jeszcze jest? Wiesz, bo tak coś nie ma. Nie ma ryby. Hańba, to człowiek sobie je tutaj rybkę nad morzem, ja zawsze Nie. sobie wyobrażałem, że to jest jak Nie, tak zbaję w ogóle, no to są, wiesz, łosoś, to wszystko hodowlane ryby z Norwegii czy gdzieś tam. Słuchaj, Marek, kiedyś było tak, że tych ryb się łowiło, ja? W 2008 roku, jak kupiłem tą jednostkę, miałem łososia bałtyckiego, dzikiego. To jest jak trufla, to tu nie ma co nie porównywać Jest super, no. To ja miałem 170 sztuk. Zgadnij w tym roku, ile mam sztuk. Na ten rok. 3. Ty połowienie? 7. Kiedyś w piątek była tylko ryba, nie? No. Były nawet hasła, wy tego nie pamiętacie, ale Marek pamięta. Jedźcie dorsze, gówno gorsze, nie? A teraz dorsza. Kurwa, człowieku, jakbyś... A jeszcze naszego, nie? Bo te wszystkie dorsze w smażaniach jest wszystko sprowadzane. To nie ma to, że to jest bałtycki. On ci może napisać, kartka wszystko przyjmie, nie? To taka perspektywa za kilkanaście lat, to co, w ogóle nie będzie rybaków w Polsce? Dlatego szanujcie nas. Szanujemy. I do mnie, proszę pana, proszę się. A to jakbyś miał Polskę opisać jednym słowem, jakie by to było słowo? Język. Nie, bo w sumie tak myślę, że można zniszczyć wszystko materialne, co należy, wiesz, do kultury nawet. Można zniszczyć kraj. Ale dopóki jest język, to dopóki ludzie mówią po polsku, to dopóki jakby będzie Polska. No język jest czymś takim, co jeżeli go stracimy, to stracimy tożsamość, stracimy kulturę, stracimy wszystko. Co z tego, że mielibyśmy tutaj, wiesz, jakieś cuda świata, gdybyśmy stracili swój język. A nie wiem, czy wiecie, ale język polski jest jednym z najtrudniejszych języków świata.
Pomijając już końcówki czy odmiany, to sam zasób słownictwa też mamy jeden z najbogatszych, dlatego podobno jest najlepszym językiem do promptowania sztucznej inteligencji. Ale chyba nawet najlepsze AI nie będzie w stanie zrozumieć gwar polskiego, jak śląski czy kaszubski. U mnie w domu się gadało po kaszubsku oprócz ojca, ale ja z matką to po kaszepści, no i mój syn, ale moje już drugie dziecko, angielski 6+, nie? Kaszepski. W szkole jest kaszubski, nie? Jest Tak, ale to tam w Kościerzynie, nie? No I tak. tu w Jastanii też, ale nie każdy ty, wiesz, English, jo? To jak słyszę kaszubski język, kaszubski, no to on jest bardzo podobny do staropolskiego, bo Kaszuby były oddzielone od Polski i przez to jest trochę naleciałości niemieckich, ale gdzieś tam w ogóle rdzeń to jest taki, jak kiedyś był staropolski język. Marek, ale kaszubski język ma wszystkie języki tutaj Europy. W ogóle jest trudno zrozumieć, tak jak prawdziwy śląski też jest trudno zrozumieć Polakom, no to wiesz, kaszubski też jest trudno. I mimo, że możemy się spierać, czy ziemniak, czy pyra, czy na dwór, czy na pole, a może na plac, to gdy przyjdzie co do czego, potrafimy się jednoczyć. Polacy się super potrafią zjednoczyć, jak coś się dzieje, to wtedy rzeczywiście, wiesz, nie ma problemu, nie? Tutaj zorganizują akcję, pomoc, powodzianie, coś tam. Sama akcja naszego przyjaciela, znaczy nasza akcja, którą zrobiliśmy z jakimś tam typem, jak on tam miał. Świętujmy te 250 milionów razem, wszyscy cieszmy się. Trudno coś tam skład. Trudno skład. Bez znaczenia, on tam nic nie zrobił, ale pokazaliśmy wtedy podczas tej akcji, w której zebraliśmy ponad 280 milionów, że Polacy, że wy potraficie się zjednoczyć. Można być dumnym z Polski. Ludzie, jak się dowiadują, że jestem z Polski, się też cieszą i ludzie lubią ogólnie Polaków. No i wydaje mi się, że mamy w miarę dobrą renomę na arenie międzynarodowej i ona cały czas jeszcze do góry rośnie. Także jestem dumny, że jestem Polakiem. A, jesteśmy dumni, że jesteś Polakiem też. Dziękuję bardzo. Polska górą. Kilka lat już człowiek pożył na tej ziemi, kilka różnych krajów zobaczył i doszedłem do wniosku, że naprawdę można w sobie wiele zmienić. Mogę się zmienić wizualnie, mogę zarobić kupę siana, osiągnąć sukces, pracować nad swoim charakterem. Są nawet przykłady w historii, że i kolor skóry dał radę zmienić. Ale jest coś, co będzie ze mną na zawsze. Moja narodowość, moja tożsamość narodowa. I myślę, że patrzę też na patriotyzm trochę tak pragmatycznie. Że chciałbym, żeby po prostu ten element mnie, który będzie już ze mną do końca tutaj życia, był jak najdumniejszy, jak najsilniejszy i chciałbym, żeby po prostu Polska stawała się coraz fajniejszym krajem i żebyśmy my zobaczyli tak naprawdę, jak duży potencjał w nas drzemie, bo żyjemy w takim czasie w historii, że w Polsce nigdy nie było lepiej, nigdy nie byliśmy silniejsi i nigdy nie mieliśmy większego potencjału do tego, żeby dalej wzrastać. Jeżeli mogę, chociaż mam cegiełkę dołożyć do tego tą serią, żeby wskrzeszać nas w to poczucie docenienia Polski, to bardzo fajnie. I mam nadzieję, że ta seria taka trochę będzie, bo ja bardzo się cieszę na to, że zaczynamy podróżować po Polsce. Make Polska górą.